Dlaczego nasza liga jest wyjątkowa? Czym jesteśmy lepsi od Hiszpanów? Czy dajemy szansę młodym zawodnikom? Czy potrzebujemy zmiany przepisów? To i jeszcze więcej usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Zostańcie z nami. Zapraszamy. Tomek, jaki jest pierwszy wniosek, który wyciągnąłeś po przeczytaniu raportu dotyczący polskiej ligi? Jedna z rzeczy, która na pewno rzuciła mi się w oczy, to liczba minut obcokrajowców. Jesteśmy pod tym względem w raporcie FIBA, który bazuje na statystykach z zeszłego roku, ale polska liga jest na drugim miejscu, ujmujemy tylko Turcji. Biorąc pod uwagę stary system w Turcji, w którym my jeszcze graliśmy, który się zmienił w tym sezonie, ale dane są z poprzedniego sezonu, czyli maksymalnie można mieć 5 obcokrajowców w składzie, można było mieć. My też byliśmy w Turcji, widzieliśmy jak to wygląda. Jest bardzo duża presja na obcokrajowca. Przyjeżdżając do ligi jako obcokrajowiec, jesteś takim, można powiedzieć, najemnikiem, który ma odpowiadać za wynik, który ma robić statystyki. I gdzieś tam jest taka krótka smycz, która w przypadku 2-3 słabszych spotkań już powoduje, że gdzieś tam w kuluarach zaczyna się mówić, może w tej drużynie będzie jakaś zmiana, co wbrew pozorom nie uważam, że było fajne albo zdrowe może dla samej rywalizacji, ale też trzeba przyznać, że pod względem ekonomicznym i pod względem sportowym Liga Turecka stoi na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że jest wbrew pozorom niedoceniana i tutaj biorąc pod uwagę, że jakie tam są realia, a my jako polska liga, gdzie jednak mimo wszystko na podstawie tych statystyk, gdzie bazujemy na 16 największych ligach na świecie, trzeba powiedzieć, że jesteśmy gdzieś tam w dole tego rankingu. Nie jesteśmy jedną z wiodących lig w Europie. I biorąc pod uwagę ten aspekt, wydaje mi się, że to nie jest wbrew pozorom dobra statystyka, że tak wiele minut na boisku spędzają obcokrajowcy. Dla mnie jest to o tyle ciekawe, że w Polsce obowiązuje przepis o jednym Polaku, a możemy mieć 5 lub 6 obcokrajowców. Każda drużyna może potencjalnie mieć 6 obcokrajowców. Te minuty powinny rozkładać się inaczej niż w lidze, gdzie takiego przepisu nie ma. A jednak u nas średnia ilość minut na mecz obcokrajowcy jest porównywalna do tego w Turcji przy 5 obcokrajowcach bez żadnego przepisu. Ciekawe jest dla mnie to, że Turcja w tym sezonie poszła w kierunku formatu z 7 obcokrajowcami na drużynę, ale z jednym Turkiem na boisku. W raporcie FIBA na przestrzeni ostatnich 3 lat w średniej ilości minut spędzonych przez obcokrajowców na boisku przewijają się 3 te same ligi: Polska, Izrael oraz Turcja. Jest to ciekawe w kontekście tego, że w Izraelu również obowiązuje przepis o jednym zawodniku rodzimym na boisku przy 5 obcokrajowcach w składzie. Jest też ciekawe to, co wspomniałeś o tej zmianie przepisów, że obecnie może być tych obcokrajowców 7, dawniej ich mogło być 5 i to też dobrze wiemy, wyglądało tak, że w drużynie było często więcej niż 5 obcokrajowców. Problem polegał na tym, że potem trzeba było nimi rotować i w składzie meczowym w dniu meczu mogło być ich tylko 5, więc gdzieś tak potem to się wszystko, można powiedzieć, rozkładało, tych zawodników było więcej. Moje doświadczenie z Ligi Tureckiej było takie, że wbrew pozorom przy tym starym formacie ci zawodnicy tureccy byli bardziej w takich rolach, bym powiedział, mocno ograniczonych zadaniowych. Czyli przykładowo, jeżeli jest zawodnik z pozycji obwodowych, to najważniejsze w jego przypadku ma być to, czy on jest w stanie bronić, czy jest w stanie dać intensywność, czy jest w stanie, kiedy on wyjdzie na parkiet, zagryźć tego obcokrajowca, którego będzie miał kryć. A gdzieś tam wydaje mi się, że może troszeczkę bardziej na dalszym planie był postrzegany ten czysty rozwój tych zawodników i to, jak oni się rozwijają. Trzeba przyznać, że Turcja jest większym krajem niż Polska. Również wydaje mi się, że koszykarsko musimy im przyznać, że ten rozwój młodzieży stoi u nich na lepszym poziomie niż w Polsce. Systematycznie mają zawodników, którzy grają na poziomie euroligowym albo trafiają do NBA. I wydaje mi się, że ta zmiana, jeżeli chodzi o te przepisy, też to o czymś świadczy, że jednak ten przepis wprowadzenia tego wymogu tureckiego zawodnika na parkiecie w jakiś sposób jest sygnałem, że turecka federacja szuka, w jaki sposób ci zawodnicy mogą się dalej rozwijać i być w coraz większych rolach, także w tureckiej lidze. Czytając raport, ciekawy jest przykład Hiszpanii, bo w Hiszpanii 70% zawodników to są obcokrajowcy. W Hiszpanii też obowiązuje przepis o tym, że musi grać 4 kupo i nie muszą to być tylko Hiszpanie, mogą być zawodnicy wychowani w Hiszpanii tak. I są drużyny takie jak Baskonia chociażby, które praktycznie nie mają żadnego Hiszpana w składzie. Autentycznie nie ma jednego Hiszpana. Żeby też wyjaśnić słuchaczom, Kupo to jest zawodnik, który musiał rozegrać przynajmniej 3 sezony w rozgrywkach młodzieżowych w Hiszpanii. Nie muszą to być ostatnie 3 lata gry młodzieżowej, muszą być to po prostu spędzone 3 lata w tym systemie hiszpańskim. Więc przykładowo może być dziecko, które gdzieś tam powiedzmy na etapie od 12 do 15 roku życia było w Hiszpanii. Przez te 3 lata grając w hiszpańskim systemie już jest do końca swojej kariery, czy tam kiedy będzie już miał tą zawodową karierę, będzie postrzegana jako kupo. I takich kupo musi być 4 w składzie. Teraz, kiedy mówimy o tym, bo Hiszpania jest
mistrzem Europy, drużyną, która od wielu lat osiąga sukcesy na arenie europejskiej, ale jednocześnie nie mają obecnie już zawodników takich jak kiedyś, jak Sergio Rodriguez, jak Sergio Llull, którzy odpowiadali za kreowanie gry na obwodzie i do ostatnich mistrzostw Europy musieli naturalizować Lorenzo Brauna, amerykańskiego rozgrywającego. I też jestem ciekawy, bo wygląda na to, patrząc na ligę hiszpańską, że zawodnikom hiszpańskim też ciężko jest przebić się i coraz więcej jest zadaniowców, którzy znajdują sobie miejsce w lidze hiszpańskiej, ale nawet tak dobra nacja jak Hiszpania ma problem z kreowaniem zawodników odpowiedzialnych za robienie gry. Na pewno tak, też trzeba spojrzeć nawet na rodzaj zawodników, jaki trafia Ligi Hiszpańskiej do NBA. Dawniej, jakbyśmy spojrzeli nawet na ostatnie, dajmy na to, nie wiem, 15 lat, to byśmy zobaczyli, że są zawodnicy typu bracia Gasol, typu Rudy Fernandez, Victor Claver, Rubio. Juan Carlos Navarro, który również trafił do NBA, Ricky Rubio, zgadza się, więc są wszyscy zawodnicy, którzy w młodym już wieku pokazali się z bardzo dobrej strony w rodzimej lidze i na podstawie tego wybudowali sobie na tyle duży hype wokół siebie, że zostali wybierani w drafcie i gdzieś ktoś chciał na nich postawić i chciał im dać tą szansę w NBA. I oczywiście nie każdy z nich potem zrobił tą karierę w NBA, ale wydaje mi się, że gdzieś ten właśnie od najmłodszego dawanie tych, takich można powiedzieć, szalonych szans zawodnikom opłaciło się w ostatnich latach Hiszpanii, a teraz może troszeczkę gdzieś tego zaczyna brakować. Widać na przykład też ten temat, o którym wspomniałeś, że był naturalizowany Lorenzo Brown na ostatnie wielkie imprezy, bo w tym sezonie jest bardzo dużo w mediach szumu, rozgłosu na temat właśnie młodych zawodników obwodowych, którzy dostają swoje szanse w Hiszpanii. I to są zawodnicy typu Sainz-Superiz, Manresy, De La Rea z Walencji. Dla mnie po prostu ma niesamowity potencjał zawodnik, prawie 2 metry wzrostu, nie boi się rywalizować na pozycji rozgrywającego. Naprawdę jest taką, można powiedzieć, profil takiej starej europejskiego rozgrywającego, którego już w tych dzisiejszych czasach bardzo rzadko można spotkać. To on te wszystkie narzędzia ma. Do tego dochodzi Hugo González, który również może grać na przemianie na pozycjach 1-2, gra w Realu Madryt, dostaje swoje szanse. I mimo, że ci zawodnicy, przynajmniej z mojego doświadczenia, kiedy ja grałem w ACB, swoje pierwsze kroki stawiał Luka Doncic i potem z Realu Madryt trafił do NBA, nie są to może zawodnicy tej klasy, ale widać już jaki wokół nich jest robiony szum i jak coraz chętniej chcą im dawać w Hiszpanii te szanse, żeby oni mogli potem w przyszłości stanowić właśnie o przyszłości, odpowiadać za wynik reprezentacji Hiszpanii. I teraz na podstawie tego raportu i na podstawie też tego, co mówisz, zastanawiam się, na ile można porównywać polską ligę, prezentację do takich lig jak Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy. Bo teraz ścieżka rozwoju zawodników tam prowadzi przez to, że talenty, które mówisz, wybijające się w obrębie własnej ligi, mają drużyny eurocupowe z wysokiego poziomu, euroligowe, które organicznie wchłaniają te talenty i dają im szansę rozwoju do takiego poziomu topowego europejskiego. I te wszystkie ligi mają coś takiego. My już od wielu lat tego w Polsce nie mamy, bo polskie drużyny nie grają w Eurolidze od dłuższego czasu. Też drużyny grające w Eurocupie nie osiągają satysfakcjonujących wyników. I to jest o tyle ciekawy przykład, że obaj znamy, Žalgiris i Litwa jest ciekawym przykładem. Zawodnicy, wybijający się, utalentowani zawodnicy z Litwy, z słabszych drużyn, są później wchłaniani przez Žalgiris, dostają szansę w Žalgirisie i razem z tą drużyną rosną na poziom euroligowy. I mamy przykłady zawodników z naszego rocznika, jak u Edgara Sulanowa, 92 rocznik, z którym graliśmy w 2011 roku na Mistrzostwach Świata, który rósł przez Ligę Litewską, osiągając poziom, żeby dostać szansę Žalgirisu i potem przez wiele lat budował swoją pozycję w Žalgirisie. I nawet na potrzeby tego nagrania sprawdzałem składy zespołów euroligowych. Tak naprawdę tylko Baskonia nie ma w składzie zawodnika rodzimego, który stanowi o sile reprezentacji swojego kraju i my gdzieś tej ścieżki nie mamy, bo nie mamy takich możliwości. Dlatego ciężko mi się wydaje porównać naszą ligę do tych topowych lig europejskich pod kątem rodzimych zawodników, dlatego że ta naturalna ścieżka rozwoju i szanse dla młodych zawodników nie są takie jak u nich. I dlatego wydaje mi się, że ciężko 1 do 1 kopiować to, co dzieje się w tych ligach i trzeba uwzględnić warunki, otoczenie, które my mamy, żeby jak najlepiej wykorzystać te możliwości i zawodników, których my mamy. To jest świetny punkt, który podałeś. Jednocześnie też od razu przypomniałem mi się słowa Jeana Tabaka z tego sezonu. W jednym z wywiadów pamiętam, że powiedział na pytanie, czy gra Trefla Sopot w Eurocupie to był dobry pomysł.
on odpowiedział, że uważa, że to był jedyny słuszny pomysł, że tak naprawdę tylko poprzez grę w europejskich pucharach i ogrywanie właśnie tych naszych rodzimych zawodników na europejskim poziomie jesteśmy w stanie spiąć się gdzieś tam po tych szczeblach tego rankingu lig i jakości naszej reprezentacji koszykówki ogółem w Polsce. Tak jak ty wspomniałeś, że nie mamy już od wielu, wielu lat drużyny euroligowej. Dla nas wyróżnieniem jest to, że mamy jedną drużynę na poziomie Eurocupu. Jednocześnie w ostatnich latach nie mamy ani sukcesów na poziomie Eurocupu. W tym sezonie mieliśmy sukcesów na poziomie Ligi Mistrzów. Z jednej strony jest to niepokojące, z drugiej strony nie może to nas zniechęcać do dalszego podejmowania tego typu działań. Mi na przykład się bardzo podoba, że te kluby, które nawet na tym etapie nie są w stanie rywalizować na poziomie europejskim, polskiej lidze stawiają pierwsze kroki, żeby nawet organizacyjnie się do tego przygotować. Mam tutaj na myśli przykład Dzików Warszawa. Ty jak grałeś w Stali Ostrów, wygraliście również tą samą ligę EMBL, więc to są takie sytuacje, gdzie mimo, że może w danym sezonie klub nie mieć szansy, czy nie mieć budżetu i możliwości rywalizowania w Europie, nie powinno to zniechęcać klubu do podejmowania działań, żeby budować się organizacyjnie i żeby mógł potem zrobić to wejście na tą skalę europejską, bo wydaje mi się, że mając obudowany już cały klub w tej tematyce, znacznie łatwiej potem wejść przez te drzwi, które się nazywają Liga Mistrzów, Eurocup, niż kiedy nagle z roku na rok musisz przygotować tak naprawdę 2 miesiące wszystko, kiedy zdobywasz przykładowo Mistrzostwo Polski, jak to miało miejsce w przypadku Trefla Sopot czy Kinga Szczecin. Jest zdobyte Mistrzostwo Polski, nagle w ciągu 2 miesięcy musisz sobie całą strukturę obudować, żeby ten klub występował w przyszłym roku w europejskich pucharach. Więc tutaj pewno fajne jest to, jak te kluby podejmują tego typu działania. Żeby osiągać sukcesy w europejskich pucharach, realnie trzeba zbudować drużynę od początku sezonu, która ma wygrywać w europejskich pucharach, bo żeby wyjść z fazy grupowej Ligi Mistrzów, czy żeby zaistnieć w Eurocupie, musisz wygrywać od października, od początku sezonu. W naszym przypadku ciężko kogokolwiek za to winić, bo takie są możliwości. Dodatkowi obcokrajowcy są wykorzystywani do tego, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski, a nie po to, żeby zbudować skład do wywalczenia sukcesów w pucharach, a to jest o tyle intrygujące, że definiujemy sukces naszej ligi, poziom naszej ligi przez to, jakie wyniki osiągamy w pucharach, podczas gdy musimy sobie zadać pytanie, czy faktycznie chcemy osiągać i czy robimy wszystko po to, żeby osiągać te sukcesy w pucharach, po to, żeby mieć najsilniejszą drużynę w październiku, w listopadzie, kiedy decydują się losy wyjścia z Ligi Mistrzów, kiedy decydują się losy w pierwszej rundzie Eurocupu, która definiuje jakąś twoją pozycję. To jest na pewno rzecz do przemyślenia. Powiedziałeś, że ciężko kogokolwiek za to winić, ale w jakiś sposób muszę tutaj ci wejść w słowo, że jeżeli przepis o możliwości dysponowania 6 obcokrajowcami jest wykorzystywany przez kluby tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już na przykład te rozgrywki europejskie są przekreślone, już nie ma szans na awans do dalszej grupy, ale wciąż jest ta szansa rywalizacji w Lidze Polskiej, no to gdzieś wydaje mi się, że rozumiem pobudki czysto finansowe, że dla klubu jest to ekonomicznie lepsze rozwiązanie, ale nie uważam, że to jest właściwa droga. I uważam, że tak jak rozmawiamy o tym, że z roku na rok jest coraz więcej tych transferów, coraz więcej zmian w klubach, gdzieś wydaje mi się, że to powoli odchodzimy od tego długoterminowego budowania czegokolwiek, budowania projektu, a wydaje mi się, że za projekt sportowy znacznie częściej odpowiadają ludzie. Więc im więcej ludzi jesteś w stanie zatrzymać na dłuższy okres czasu, przykładowo, jeżeli jesteś w stanie stworzyć jakiś trzon drużyny, który jesteś w stanie zatrzymać na kolejny sezon, no na wagę złota jest potem do tego trzonu dobudowywać, dobierać zawodników, którzy będą podnosili poziom tej drużyny. Ale jeżeli my mamy przykłady klubów, gdzie jest osiągany sukces, jest przejście na ten etap gry w pucharach, tak naprawdę kluby starają się na tyle, na ile mogą finansowo zatrzymać ten trzon, no ale potem do niego nie są dobierani zawodnicy, którzy mają jeszcze podnieść poziom sportowy tej drużyny, no to wtedy wydaje mi się, że jest mały problem, no bo czego oczekujesz od drużyny, która zdobyła tylko i wyłącznie, zdobyła Mistrzostwo Polski, ale nie grając w europejskich pucharach, a ty nagle oczekujesz, że oni będą w stanie robić zarówno to, czyli rywalizować znowu o medal, o Mistrzostwo Polski i jednocześnie łączyć to z grą w pucharach, gdzie tego doświadczenia w poprzednim sezonie nie było. Więc jakby jedno wydaje mi się, że do końca nie współgra z drugim. I tutaj ten przepis wydaje mi się, że w zamierzeniu szóstego obcokrajowca zupełnie nie tak miał być wykorzystywany, jak obecnie jest wykorzystywany w lidze. To jest jedna rzecz, dlaczego twierdzę, że polska liga jest wyjątkowa, bo teraz jak porównasz nas z ligami potencjalnie słabszymi, jak Rumunia, Węgry, wydaje mi się, że też Czechy, które mają też przepis o zawodniku rodzimym, a których najlepsze kluby jednocześnie osiągają lepsze wyniki w pucharach niż my na przestrzeni ostatnich lat. Mowa tutaj o Falco z Węgier, o Cluj z Rumunii, o Nymburku w Czechach. I teraz to wszystko jest o tyle ciekawe, że tam na przykład przepis o zawodniku rodzimym nie przeszkadza im w osiąganiu dobrych wyników w pucharach. Oni mają
to, o czym mówisz, że mają trzon zawodników rodzimych, reprezentantów kraju, które stanowią o sile danej drużyny i które na przestrzeni lat utrzymuje się, jest kontynuacja, która pozwala myśleć o osiąganiu sukcesów w pucharach, sukcesów mam na myśli wyjścia z grupy w BCL, co nam się nie udało chyba jeszcze nigdy. I teraz to jest o tyle wyjątkowe, bo polska liga w porównaniu do tamtych lig nie ma jednej drużyny, która dominuje od wielu lat, tak jak tamte drużyny na swoim podwórku. I też u nas ta konkurencja powoduje, że po części chyba, tak jak mówisz, przepis jest wykorzystywany do walki o Mistrzostwo Polskie, a nie w zamyśle do tego, co miało być rywalizacją, zwiększeniem konkurencyjności klubów do rywalizacji na europejskim podwórku. No i teraz ciężko tutaj, mówię dlatego ciężko kogokolwiek wynić, bo zdajemy sobie sprawę, że trener ma swoją presję, że prezes ma swoją presję, sponsorów od miasta, każdy chce osiągać sukces i wynik. Każdy myśli o tym, w jaki sposób zmaksymalizować swoje szanse na to, żeby osiągnąć sukces. Tutaj sukcesem jest Mistrzostwo Polski, a jednocześnie oceniamy poziom naszej ligi przez to, że nie mamy wyników w pucharach. Więc to jest takie błędne, zamknięte koło, gdzie wchodzi tutaj postrzeganie polskiej ligi, postrzeganie przez agentów, postrzeganie przez zawodników, gdzie mówimy, że jest bardzo duża ilość zmian, jest mała cierpliwość. Agent wysyłając zawodnika do polskiej ligi, do drużyny w pucharach, która nie osiąga takich wyników, to wiemy o tym, że grając w Eurocupie w drużynie, która nie wygrywa, to nie jesteś do końca postrzegany jako zawodnik z poziomu Eurocupu, tylko zawodnik grający w drużynie, która jest w Eurocupie. Więc to jest takie błędne koło, które ciężko przerwać. Definiujemy sukces naszej ligi przez te wyniki w pucharach, a jest wiele czynników po drodze, które w pewien sposób nie priorytetyzują tego, żeby te wyniki osiągać. Spójrz, Michał, ostatnie dwie drużyny polskie, które walczyły o coś w Europie, z pamięci, Stelmet Zielona Góra i Procon, Tref Sopot, Asseco. Obie drużyny, jak o nich pomyślisz, od razu przychodzą ci do głowy 2-3 zawodnicy, którzy stanowili trzon tego zespołu. Czyli był jakiś fundament, była baza i jednocześnie do tego byli dobierani zawodnicy, którzy potem zawsze po rozegraniu sezonu w danym klubie albo zostawali na kolejny rok i to było świadczyło o dużej wartości, albo robili krok wyżej i potem robili kariery w Europie. Więc tutaj też wydaje mi się, że jest jakaś droga, zamiast szukania, eksperymentowania, warto czasami spojrzeć i też pamiętajmy, że w obu przypadkach tych poprzednich klubów, które wspomniałem, może nie wszystko stało na najwyższym poziomie, ale jeżeli chodzi o poziom czysto sportowy, no to oba te projekty się na pewno broniły. Więc tutaj wydaje mi się, że jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, nie musimy patrzeć daleko w tył, bo jakieś tam przykłady były. Oczywiście budżetowo to też były duże pieniądze, które za tym szły, no ale w dzisiejszych czasach, żeby móc rywalizować naprawdę na przyzwoitym europejskim poziomie, też musi być to opakowane przyzwoitym budżetem. Tylko ten budżet również nie musi być wykorzystywany tylko i wyłącznie na zawodników, ale również na sprawy pozaboiskowe. Skupmy się z powrotem może troszeczkę na tym raporcie, bo troszeczkę już przyszliśmy do wniosków, a jeszcze jest parę rzeczy, które ja bym chciał wspomnieć. Jeżeli spojrzymy na już statystyki bezpośrednio z Ligi Polskiej, jest jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawiła, to jest to, że porównując naszą ligę przykładowo do takich mocnych lig jak Liga Francuska, Liga Hiszpańska czy Liga Niemiecka, my dajemy więcej minut lokalnym zawodnikom. I tutaj wydawało mi się jak pierwszy raz zacząłem statystykę, stwierdziłem, że jest to bardzo ciekawe, że może my rzeczywiście naprawdę idziemy w to promowanie tych lokalnych talentów i chcemy dawać szansę i gdzieś tam może to na innym etapie się rozbija, ale potem zacząłem wnikać w szczegóły i mimo, że my więcej dajemy minut lokalnym zawodnikom niż te ligi, które wymieniłem, jeżeli już przyjrzymy się statystyce zawodników U21, czyli zawodników młodzieżowych, nagle się okazuje, że my tych minut dajemy 2 razy mniej niż te pozostałe ligi. Czyli tam bodajże w raporcie jest napisane, że my dajemy średnio 7 minut na mecz, pozostałe ligi dają tam po 13, 14, 15 minut na mecz zawodniku U21. I tutaj wydaje mi się, że też jest, wbrew pozorom, to jest bardzo ważna statystyka. To pokazuje, że my w polskiej lidze, mając wymóg grania Polakiem na parkiecie, my tak naprawdę te minuty nie przeznaczamy na zawodników młodych. To nie oznacza, że my idziemy w szkolenie talentu, że wrzucamy tych właśnie młodych zawodników na głęboką wodę, ogrywamy ich i oni potem wypływają na głębokie wody, idą w Europę, czy stanowią o sile naszej reprezentacji. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj wpadliśmy w małą pułapkę, gdzie kluby zaczynają myśleć o budowaniu składu, podpisując Polaków na zasadzie, jakiego Polaka mogę podpisać, żeby był na parkiecie jak najdłuższą liczbę minut. Wolę nawet takiemu zawodnikowi zapłacić, duże pieniądze, bo przynajmniej pozbyłem się problemu tego, że mam Polaka na parkiecie. A już potem, czy ten Polak jest, czy zadaniowcem, czy jest zawodnikiem ogólnie na wysokim poziomie, czy nie,
to już jest tak wdawanie się w szczegóły, ale idziemy właśnie w kierunku takim, że korzystamy z tego, że jest jakaś furtka, którą możemy wykorzystać, żeby pozbyć się problemu tego przepisu i w takim kierunku idą kluby, zamiast może właśnie wykorzystać ten przepis, żeby szukać tych młodych talentów, dawać im szansę i jednocześnie ich ogrywać, bo też wydaje mi się, że często słyszymy głosy w kuluarach, że ten przepis o Polaku na parkiecie jest zły, że zawodnicy polscy są przepłacani, że gdzieś tam to wszystko jest rzucane na ten jeden przepis. Nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem tego przepisu, ale wydaje mi się, że jeżeli taki przepis jest wprowadzony, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kluby też były w stanie wykorzystać ten przepis, żeby właśnie dać szansę młodym zawodnikom, którzy jednocześnie powinni być tańszym rozwiązaniem niż zawodnicy topowego poziomu, którzy grają w reprezentacji, czy tam ocierają się o tą grę w reprezentacji. Jeżeli uważacie, że zawodnicy są przepłacani, zawodnicy są płaceni tyle, ile daje rynek, a rynek tak naprawdę tworzą kluby, dając oferty zawodnikom, no i również wybierają z pola, przebierając zawodników, którzy są dostępni w danym momencie na rynku. Ostatnio słuchałem wypowiedzi Filipa Kieniga, który był u nas, na temat reform, które wprowadziłby w polskiej koszykówce. I też jednym z argumentów, który powiedział, jest to, że obecnie przy przepisie o Polaku kluby wolą stawiać na doświadczonych zawodników i bez przepisu kluby bardziej stawiałyby na zawodników młodych. Z perspektywy zawodnika wydaje mi się o tyle kontrowersyjne, że skoro w momencie, kiedy teraz mamy przepis, kluby nie chcą grać młodymi zawodnikami, to tak naprawdę, jeżeli przepisu nie będzie, to ci młodzi zawodnicy będą raczej po to, żeby po prostu wypełnić skład, a nie po to, żeby oni grali na boisku. W pewien sposób ja to rozumiem jako takie pozbycie się problemu, bo jeżeli mówimy o tym, że o dawaniu szansy młodym zawodnikom, no to widzimy na obecnych przykładach, że są drużyny, w których możemy wykorzystać młodych zawodników z potencjałem i wkomponować ich do składu, dawać im szansę rozwoju, którą niektórzy zawodnicy wykorzystują, a ciężko z perspektywy zawodnika sobie wyobrazić taką sytuację, że to byłoby zdecydowanie lepsze dla młodych zawodników. Dodatkowo bym jeszcze tylko dodał, że jeżeli uważasz, że przepłacasz Polaków przez ten przepis, no to jednocześnie pozbywając się przepisu, zwalniają ci się powiedzmy środki, dzięki czemu twierdzisz, że będziesz mógł zatrudnić lepszych obcokrajowców, czy większych właśnie bardziej jakościowych graczy. Tylko z drugiej strony wydaje mi się, że jak takich zawodników będziesz zatrudniał, to też będziesz od nich wymagał, że będą na parkiecie grali po 30 minut, więc gdzieś tam z drugiej strony ale tych minut nagle nie pojawi się więcej dla młodych zawodników. I wydaje mi się, że nagle gdzieś tutaj, tak jak mówisz, szukamy troszeczkę rozwiązania nie tam, gdzie trzeba. Bo paradoksalnie, jeżeli mówimy o tym, no w polskiej lidze przez 3 lata nie było przepisu o Polaku, to nie przełożyło się wymiernie na to, że polskie kluby osiągały sukces w pucharach. Bo tak naprawdę największy sukces w pucharach osiągnął Anwil Włocławek w 2023 roku, wygrywając FIBA Europe Cup. I to był pierwszy sezon po powrocie przepisu. Więc też nie widzę bezpośredniej korelacji między tym, jak przepis został zniesiony. To nie przełożyło się to wymiernie na to, że mieliśmy nagle lepsze wyniki w pucharach. I też te przykłady, o których mówimy, gdzieś drużyn z Węgier, Rumunii, nie pokazują, żeby to była bezpośrednia przyczyna. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że trzeba na tą sprawę spojrzeć szerzej, bo nie jest to jeden czynnik, który determinuje to, czy my wygrywamy w Europie, czy nie, tylko to jest szereg czynników, na który pod tytułem Polska Liga i nasz system, środowisko, które przekładają się na to, jak jesteśmy postrzegani, jak to wszystko jest zarządzane i razem zebrane do kupy daje pewien obraz tego, w jakim miejscu jesteśmy. Tak, jeszcze chciałem tylko dodać, ani nie jestem zwolennikiem, ani przeciwnikiem tego przepisu. Staram się po prostu obiektywnie jako zawodnik spojrzeć na ten przepis. Tak samo na przykład jak na przepis, który dawniej był, czyli ten przepis o młodzieżowcu. I też właśnie patrząc z perspektywy czasu, dużo osób twierdzi, że ten przepis o młodzieżowcu był dość taki kuriozalny, że wcale on tak naprawdę się do niczego nie przydał, że to były te tak zwane drugie kwarty młodzieżowców, gdzie przykładowo, nie wiem, w Prokomie miałeś Zamoja, no i Zamoj tam sobie mógł robić, co chciał przy tej drugiej kwarcie. Z drugiej strony, właśnie patrząc na ten przepis, jesteś w stanie powiedzieć, dać przynajmniej 2 zawodników, którzy dzięki temu przepisowi mieli szansę naprawdę dać duży skok w swojej karierze. Zarówno Zamoj, czyli Przemek Zamojski, jak i Wata, czyli Adam Waczyński. Wydaje mi się, że obaj tak czy siak posiadali wystarczająco talentu, żeby właśnie walczyć o swoje, żeby przebić się, robić te kariery na poziomie europejskim, ale na pewno trzeba przyznać, że gdzieś tam możemy powiedzieć, że ten przepis w czymś tam im pomógł. Patrząc na ten przepis
obecnie o Polaku na boisku, również wydaje mi się, że jesteśmy wbrew pozorom pokazać zawodników, którzy pokazali się z bardzo dobrej strony i w ważnych rolach są w stanie decydować o rolach swoich drużyn i nawet no, gdzieś tam możemy powiedzieć, że albo myślą, albo myśleli, albo próbowali wyjazdu i potem teraz obecnie wrócili do Polski. Mam na myśli przykładowo ciebie, Michał, jest Kuba Nizioł, który teraz przecież dopiero co wrócił do Polski, a wyjechał do Francji. Przemek Żołnierewicz, który również wydaje mi się, że miał no, niesamowity okres, gdzie po prostu w polskiej lidze. Również wydaje mi się, że dzięki temu przepisowi mógł pokazać się z jak najlepszej strony. Oleg Dziewa, Łukasz Kolenda, który też wydaje mi się, że już od kilku lat jest w stanie dzięki temu przepisowi no, dostaje minuty i w tym sezonie na przykład pokazuje, że jest w stanie brać na siebie ciężar gry. Bardziej mam właśnie problem z tym, że mimo, że jest taki przepis, to nie do końca wydaje mi się, że są wykorzystywane, żeby autentycznie tym młodym zawodnikom dawać szansę, a gdzieś wydaje mi się, że w tych desperackich sytuacjach, gdzie jest na przykład idealny w tym sezonie był Stali Ostrów, gdzie było bardzo wiele kontuzji, nagle zawodnikiem, który musi grać na boisku jest Jacek Rutecki, bardzo młody zawodnik, bodajże 18 czy 19 lat i nagle się okazuje, że on jest w stanie być na parkiecie i jest w stanie dać te, nie wiem, 10 minut, dać te 15 minut i gdzieś tam rzucony na tą głęboką wodę nauczy się pływać, nie utonie. A jeżeli utonie, no to oczywiście też nie mówię, że każdy zawodnik się wybroni. Są zawodnicy, którzy dorastają szybciej, niektórzy później, niektórzy nigdy nie dochodzą do takiego poziomu i odbijają się od pewnego pułapu. Ale tutaj właśnie był przykład taki, gdzie nagle, kiedy jest już taka, klub jest w sytuacji podbramkowej, nagle ci młodzi zawodnicy są w stanie grać i nawet są w stanie w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę do ważnych zwycięstw swojego zespołu. Po obejrzeniu tego raportu FIBA stwierdziłem, że przejrzę sobie statystyki w PLK. I tutaj właśnie jest jedna rzecz, która mnie dość mocno zamartwia, a jednocześnie jest to liczba Polaków i wiek Polaków, którzy stanowią tak naprawdę o sile swoich drużyn, jeżeli chodzi o statystyki indywidualne, czyli punkty na mecz, eval na mecz, tego typu rzeczy. Jeżeli spojrzymy na przykładowo kategorię punktów na mecz i wiek zawodników, jedynym zawodnikiem, który ma 25 lub mniej lat w top 80 najlepszych zawodników PLK jest Andrzej Pluta, który ma 25 lat. Łukasz Kolenda w tym roku będzie miał 26 lat. Mówimy o innych zawodnikach, którzy rozegrali, są już doświadczonymi zawodnikami, przykładowo ty, Michał, 32 lata, Kuba Szenk 31, Mam Zyziu urodziny w 33. listopadzie. Rozumiem. Mówię rocznikowo, nie patrzyłem każdemu dokładnie ile ma, ale jeżeli mówimy o zawodnikach, którzy mają 25 lub mniej lat, jedynymi zawodnikami na tej liście jest Andrzej Pluta, jeżeli chodzi o punkty i potem na pozycji 81 jest Grzegorz Kamiński, który również będzie miał w tym roku 25 lat. I tutaj patrząc tak samo, jeżeli chodzi o eval, w top 80 tak samo jedyną osobą w wieku 25 lat lub mniej jest Wojtek Tomaszewski z Torunia, który ma 23 lata i jest na pozycji 79 w lidze. I tutaj można powiedzieć, że to są anegdoty, tutaj też są przecież obcokrajowcy, po to są obcokrajowcy, żeby mieć rolę na parkiecie, ale tak naprawdę nie mamy młodych zawodników, którzy w tym momencie dostają jakiekolwiek takie ważne role w PLK. Jeżeli mówimy o zawodnikach, którzy już robią coś, tak? Bo chciałem zapytać, o czym to świadczy? Czy to o tym, że nie mamy takich zawodników, że nie wywalczyli oni sobie takiej pozycji, że nie są lepsi od konkurencji? Bo Wydaje mi się, że może być wszystkiego po trochu, ale problemem dla mnie jest to, że zupełnie inaczej bym patrzył na taką statystykę, jakbym zobaczył, że na przykład jest taki zawodnik, nawet na odległej pozycji, tam nie wiem, 70 i to jest zawodnik, który przykładowo rzuca 10 punktów na mecz, ale rzuca na fatalnej skuteczności, młody zawodnik, bo wtedy wiem, klub daje mu szansę, on jakoś tam, może zdobywa punkty, ale rzuca na słabej skuteczności, albo przynajmniej jeżeli chodzi o eval, jeżeli chodzi o, nie wiem, o zbiórki, o cokolwiek, w jakiejś roli się spełnia, więc dostaje te minuty, ale tak naprawdę, bo widzimy na ten moment po statystykach, z raportu FIBA widzimy, że młodym zawodnikom dajemy 2 razy mniej minut niż liga niemiecka, francuska czy hiszpańska, a jednocześnie po statystykach z PLK widzimy, że ani ci młodzi Polacy nie są w kategoriach punktów, ani w statystykach ewalu. I zawodnicy, którzy robią tak naprawdę coś, też sobie to starałem się zobaczyć, jeżeli chodzi o tych zawodników młodych, też musimy stwierdzić, kim jest zawodnik młody. W Polsce uważamy, że zawodnik młody, perspektywiczny, ma dalej tam 25 lat i jeszcze ma całą karierę przed sobą. Na tle europejskim młodzi zawodnicy mają po 18-19 do 22 lat. Zawodnik w wieku 23 lat również jest młodym zawodnikiem, ale już nie jest postrzegany tak samo jak młody prospekt, który ma tych lat 18. I gdzieś tutaj wydaje mi się, że za długo czekamy, aż ci zawodnicy wejdą na ten maksymalny poziom. Nie dajemy im wcześniej szans, żeby przekonać się, czy oni rzeczywiście są w stanie na tym poziomie się sprawdzić. Ja mam kilka przemyśleń do tego, co mówisz, bo jeżeli mówimy o wieku zawodników, to jest takie błędne koło, o którym mówiłem. Mam na myśli to, że z polskiej ligi polscy zawodnicy wyjeżdżają w wieku 24, 5, 6,
7 lat i to jest torycznie od dłuższego czasu. Ostatnim zawodnikiem, którego kojarzę, który wyjechał w takim wieku naprawdę juniorskim, to był Mateusz Ponitka w 2013 roku, kiedy wyjechał do Ostendy po sezonie w Eurolidze, w Asseco. Większość zawodników, którzy później wyjeżdżali, to było 25+. I ze swojej perspektywy mówiąc, ja chciałem wyjechać z polskiej ligi jak najszybciej, żeby skoczyć na wyższy europejski poziom, ale przez kilka lat musiałem się przebijać przez te, nazwijmy to, meandry tego, żeby być wystarczająco dobrym albo aby udowodnić, że jestem wystarczająco dobry, żeby się przebić, mimo że, jak wiemy, byliśmy z 93 rocznika, który był uważany za jeden z topowych roczników, byliśmy prospektami też w Europie, kilku z nas było zawodnikami, którzy postrzegani byli na tyle europejskim jako talenty, więc mówię o Tak, tym. nawet tam jesteś przykładem, jeżeli chodzi o występy w jakichś prestiżowych czy turniejach, czy meczach, spotkaniach, Nike Hub Summit, turnieje jakieś właśnie czy Adidasa, jakieś tam Next Generation i tak dalej. No w tym wszystkim ci zawodnicy, tym właśnie ty, byliście zapraszani, więc na tle europejskim byliście postrzegani jako dużego formatu prospektu. Dlatego mówię, że to nie jest tak, że inne ligi europejskie zabijają się o polskie młode talenty i że w młodym wieku można wyjechać gdzieś za granicę, żeby tam zrobić karierę. Okej, mamy przykłady młodych zawodników, którzy wyjeżdżają do Hiszpanii, którzy tam próbują się przebijać, właśnie rozwijając swoje talenty w Hiszpanii, bądź nowych kategoriach. W pewnym momencie przychodzi taki etap, gdzie jest to przejście do seniora, które jest newralgicznym momentem i gdzie trzeba znaleźć miejsce na to, żeby przeskoczyć na ten wyższy poziom. I mówię o tym dlatego, że skoro my wyjeżdżamy w tym powiedzmy, mówię generalnie jako grupa, wyjeżdżamy w dojrzalszym wieku, tak naprawdę ten okres, gdzie udowadniamy jakoś swoją wartość, spędzamy w lidze, która nie jest do końca postrzegana dobrze na tle europejskim, tak? Mówimy wcześniej o rówieśnikach, którzy największe talenty z danych roczników gdzieś są w tych programach, ewentualnie klubach, z którymi organicznie wskakują na wyższy europejski poziom. Jeżeli mówimy o tym, że my nie mamy zbyt wiele tych talentów i jednocześnie nie jesteśmy w stanie organicznie ich wprowadzić na wysoki poziom, bo też tak jak widzimy ostatnio nasze największe potencjalnie talenty kształtują się za granicą, tak jak Jeremy Sochan czy teraz Igor Milicic Junior, więc jeżeli my nie mamy w kraju tej drabinki, gdzie powiedzmy zawodnicy będą mieli możliwość rozwoju, no to gdzie mamy ją mieć? Nie? Bo w tym momencie... Świetny przykład masz u siebie w drużynie, masz Bartka Łazarskiego, mu nagle ten zagraniczny trener zaczyna go traktować na równi z resztą zawodników. On w wieku w tym momencie ma 17-18 lat, możesz mi... Tak, będzie miał 18, robi kurs na prawo jazdy. Właśnie, więc to od razu wiemy, na jakim etapie życia on jest i nagle się okazuje, że trener jest w stanie go traktować na równi z innymi, jest w stanie mu dawać szansę. Nie mówię, że on nagle jest, zawodnikiem, który wychodzi pierwszy, drugi z ławki, ale jakieś te swoje epizody dostaje, no i nagle się okazuje, że też jakimś tam ma błysk w swojej grze. I nagle gdzieś my jesteśmy w stanie na niego zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. A byłaby taka też możliwość, i wydaje mi się, że często też tak jest, że taki zawodnik jest w stanie przez cały sezon spędzić po prostu ten sezon na ławce, machać, że tak powiem sobie ręcznikiem, być na treningach, ale też tak naprawdę być na treningach, nie będąc aktywną częścią tych treningów, też dobrze wiem, jak to często wygląda. I to nie mówię, że tylko jest w Polsce, tak samo jest w innych klubach. Są zawodnicy, którzy są mięsem armatnim na treningach, są młodymi zawodnikami, mają być przygotowani, mają być gotowi, no ale jak już ten właściwy etap treningu, czy jakaś tam gierka 5-5 i tak dalej, no to oni po prostu są z boku, są ewentualnie jako jakaś tam zmiana. Jaka jest konkluzja tego wszystkiego, kiedy spinamy to całą klaurą ten nasz wywód? Do czego nas to prowadzi? Uważam, że przede wszystkim ciężko mi jest winić jeden przepis, który obecnie mamy, za wszystkie problemy, jakie mamy w polskiej koszykówce. Uważam, że troszeczkę sam przepis dyktuje bardzo wiele rzeczy, które się dzieją wokół tego przepisu. My troszeczkę tak mamy jako Polacy, że kiedy jest jakiś przepis, to sami się staramy znaleźć sposób, w jaki sposób go możemy komfortowo ominąć, albo w jaki sposób go możemy wykorzystać, nie wiem, w jakiś sposób, który będzie najmniej problematyczny dla nas. A wydaje mi się, że nie do końca na tym to powinno polegać i ten przepis wbrew pozorom jest w stanie zaoferować nam więcej i może być wykorzystany lepiej. Może troszeczkę brakuje większej, tutaj już bardziej jest kwestia ludzi zarządzających zarówno ligą, jak i koszykówką w Polsce. Dodatkowy przepis, który mógłby to w jakiś sposób lepiej egzekwować, ale wydaje mi się, że przede wszystkim brakuje nam minut dla tych młodych zawodników, co widać jasno w raporcie FIBA i brakuje mi też na skalę już taką całej naszej ligi, brakuje mi tego coraz większego ogrywania się w Europie i myślenia o tej grze w Europie, a nie traktowaniu samych występów w europejskich pucharach
na tym początkowym etapie, jako już jakiś taki laur zwycięstwa można się rozejść. Wydaje mi się, że to powinien być kolejnym krokiem dla całej naszej ligi, dla wszystkich zespołów powinno być to i co możemy zrobić, żeby nie epizodycznie grać w tych europejskich pucharach, tylko co możemy zrobić, żeby co roku mieć drużynę, która będzie utożsamiana z europejskimi rozgrywkami, bo też wydaje mi się, że koniec końców to się potem przekłada na to, że i zawodnicy częściej chcą przychodzić do takich klubów i rośnie renoma takiego klubu w Europie i gdzieś wydaje mi się, że naturalnie rośnie też reputacja całej ligi i koszykówki w Polsce. Wydaje mi się, że ważne jest to całościowe spojrzenie na problem, bo ostatnio moim zdaniem trochę budowana jest negatywnej narracji wokół tego przepisu i wokół polskich zawodników, też pewnie ze względu na... Jako zawodnicy musimy stanąć w obronie tego przepisu. Żartuję oczywiście. Chodzi mi bardziej o to, że jest wiele czynników, które determinują dookoła w naszym ekosystemie i myślę, że każda z części jest istotna i skupianie się na jednym elemencie jako głównym winowajcy nie jest do końca ani właściwe, ani prawdziwe moim zdaniem. Całościowe podejście do problemu, mam na myśli tutaj wszystkich interesariuszy, którzy biorą udział, zarówno nas zawodników, kluby, ligę, z myślą o tym, żeby budować renomę naszej ligi, postrzeganie naszej ligi i też sukcesy naszej ligi, po to, żebyśmy byli lepiej postrzegani w Europie i żeby nasz poziom sportowy rósł, a co za tym pozycja w europejskiej koszykówce. Na pewno tak. Na koniec jeszcze tylko właśnie to podsumował tym, że dobra byłaby wizja długoterminowa, zarówno dla naszej ligi, jak i dla klubów, jak i też dla nas samych zawodników. Wizją długoterminową o tyle fajne jest to, że masz jakieś cele, wyznaczniki, krok po kroku chcesz osiągnąć, więc jesteś też w stanie sobie analizować, jak wygląda to na przestrzeni lat. W tym momencie wydaje mi się, że myśląc, czy przykładowo teraz zmieniając jeden przepis na inny, w jaki sposób będziemy mogli wyegzekwować w krótkim terminie, czy rzeczywiście ten przepis w jakiś sposób nam pomaga. Tutaj wydaje mi się, że ta wizja długoterminowa, dialog wewnątrz naszego środowiska koszykarskiego, zdrowy dialog, bo oczywiście tak samo jak mówi się, że my jako zawodnicy na pewno będziemy starali się chronić tego przepisu. Ja w tym momencie, ten przepis mnie dotyczył mnie przez 3 miesiące w zeszłym roku. Na pewno to też nie jest tak, że ten przepis jakby w jakiś sposób tylko i wyłącznie coś nam daje, a klubom tylko i wyłącznie zabiera. Wydaje mi się, że możemy stworzyć taką sytuację, taką panoramę tej koszykówki w Polsce, gdzie i będziemy mogli stawiać na tych młodych zawodników i będziemy mogli budować reputację naszej ligi, czego naturalnym efektem powinno być to, że powinniśmy mieć coraz więcej zawodników na poziomie europejskim i walczyć o jak najwyższe cele jako reprezentacja. Ciekawym elementem jest to, jak definiować osiągnięcie sukcesu przy zmianie strategii, tak? Bo jakimi miernikami się kierować, bo to też myślę jest fajny punkt, gdzie jeżeli wyznaczymy sobie jakieś wymierne elementy, na podstawie których można ocenić to, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie, cokolwiek to będzie, sukces reprezentacji, sukces w pucharach, czy ilość zawodników wyprodukowanych na topowy europejski poziom, inaczej ciężko jest powiedzieć, czy jest dobrze, czy źle. Tak jak mówiliśmy w tym odcinku, ciężko oceniać jedno w oderwaniu od drugiego, bo to wszystko stanowi jedną spójną całość. Nie wszyscy jedziemy na tym samym wózku, także my jako środowisko koszykarskie musimy ze sobą rozmawiać, współpracować i od tego jesteśmy my, po to stworzyliśmy ten podcast, żeby właśnie dyskutować w tych trudnych sprawach, trudnych tematach. Koniecznie waszą opinią na temat naszych przemyśleń i na temat zmian, jakie wy byście wprowadzili. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Wydaje mi się, że ten nowy format może być bardzo ciekawy. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie, a my widzimy się w kolejnym odcinku.